Jeśli Sagres kojarzy wam się tylko z piwem, zamierzam to zmienić. Jestem na przylądku Świętego Wincentego, około 6 km od Sagres. Jest to najbardziej na południowy zachód wysunięte miejsce Europy. W dzisiejszym odcinku Rytmu Przygody przyjrzymy się Sagres i jego fascynującym okolicom. Zapraszam! Co rzuca się w oczy po przyjeździe do Sagres, to surferzy, szkoły surfingu, sklepy tematyczne, wypożyczalnie desek. Rozumiecie? Sagres działa jak magnes na tych, którzy wolą spędzać czas aktywnie niż pić. I za to szacunek. A tak wygląda dyskoteka. Niebywale dużo ludzi w kamperach. Luz i relaks. Mijając się, nieznajomi uśmiechają się do siebie. Tak po prostu. Małe miasteczko, niecałe 2000 mieszkańców, więc widzi się tylko tych surferów i surferki. Jest gdzie tu uprawiać ten sport, bo plaże pod różnym kątem, więc zawsze na którejś złapie się fale. To mam na myśli. Plaże ukrywają się pomiędzy klifami. Na jednym cyplu jest fort, na drugim latarnia morska. To właśnie przylądek Świętego Wincentego, gdzie kończy się ziemia. Teraz to koniec świata, ale we wczesnej epoce odkryć było to jego centrum. Z historią Sagres nieodłącznie związana jest ta postać. Henryk Żeglarz, nawigator, jak zwali go w Portugalii. Nigdy nie był ani żeglarzem, ani nawigatorem. Jednak to jego geniusz w organizacji wypraw zamorskich pozwolił Portugalii stać się imperium kolonialnym. Jako dopiero trzeci syn króla Jana Dobrego nie miał szans na dziedziczenie tronu. Zasłużył się jednak dla kraju w inny sposób. Już na pół wieku przed odkryciem Ameryki pod przewodnictwem Henryka Żeglarza wyruszały portugalskie karawele na podbój Afryki. Henryk Żeglarz założył m.in. Uniwersytet w Lizbonie, a także prestiżową szkołę morską w Sagres. Tutaj też umarł w 1460 roku. Biorąc pod uwagę skalę dawnych przedsięwzięć, port w Sagres jest śmiesznie mały. Ale małe też jest piękne, czyż nie? Proszę bardzo, jaki old school. Jest dzwoneczek, którym można przywołać obsługę. I mają tu księgę gości. 60 lat historii, dobre jedzenie. Moje ulubione danie kuchni portugalskiej. Rybołówstwo jest w Sagres od zawsze, tak jak fortyfikacje. Fortecę w tym miejscu kazał wznieść oczywiście Henryk Żeglarz. Nieco ponad 100 lat później została ona zdobyta przez flotę Francisa Drake'a w drodze na Kadyks. Mimo że Anglicy zostawili dokładne szkice budowli, kiedy zniszczyło ją trzęsienie ziemi w XVIII wieku, odbudowano ją w zupełnie innym kształcie, tym, który ma obecnie. Budowla udostępniona jest do zwiedzania, więc chodźmy. Dobrze, chodźmy wreszcie na ten koniec świata.
Odkryte w okolicy neolityczne menhiry, stojące kamienie, podpowiadają, że przylądek ten już w epoce kamienia traktowany był jak miejsce magiczne. Starożytni Grecy wierzyli, że tu był grób Herkulesa. Chrześcijanie zaś pochowali tu świętego Wincentego, męczennika z IV wieku. Przylądek był świadkiem wielu bitew morskich. Jednak dziś zdaje się być oazą spokoju. A i pradawna magia da się wyczuć w powietrzu, ziemi i morzu. Bardzo lubię Sagres. Ta otwarta przestrzeń, poczucie miejsca odległego i wolność. Tu się czuje wolność. Surferzy pytani, czym jest dla nich surfing, mówią, że jest wolnością i poczuciem mocy natury. Minie jeszcze trochę czasu, zanim zobaczycie mnie na desce, ale mogę identyfikować się z tym, co mówią. Czuję to samo, nawet nie surfując. Moc natury, jej nieujaźnione piękno, niemal nieograniczona wolność. Czego trzeba więcej? Chyba spełnienia. Kiedy osiągnęło się już wszystkie życiowe cele, można tu osiąść i tylko spijać śmietankę życia. Czego Wam serdecznie życzę. Na razie. Obiecałem wam koniec świata, słowa dotrzymuję. Jeśli przetrwacie, subskrybujcie Rytm Przygody.